sieradzki strój damski zimowy. Rozwinął się on w XIX wieku i noszono go do wieku XX. Występował oczywiście w Sieradzu, ale też w Łasku, Pabianicach czy Zduńskiej Woli. Wyróżniamy dwa rodzaje tego stroju, zimowy, który mam na sobie, i letni. Główną jego częścią jest wełniak, który składa się ze spódnicy i doszytego gorsetu. Na dole spódnicy mamy 2 lub 3 aksamitki. Na wełniak zakładamy fartuch, a całość jest uszyta z wełnianego materiału w kontrastowych kolorach. Najczęściej, tak jak tutaj, czerwonym i zielonym. Pod wełniak zakładamy białą, lnianą koszulę. Kobiece głowy nigdy nie zostawały bez nakrycia, dlatego zakładamy na nie chusty. Na szyi, tak jak w moim przypadku, mogą być korale lub bursztyny, perły czy szklane paciorki. Wraz z rozwojem miast rozwijał się też ten strój, ale później zaczął zanikać. Na szczęście kobiety dobrze o niego dbały i do tej pory możemy zobaczyć oryginalne egzemplarze. Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię Państwu strój z regionu sieradzkiego. Region sieradzki leżał pomiędzy wielkimi makroregionami Polski: Wielkopolską, Śląskiem, Małopolską i Mazowszem. Pomimo że przez wieki podlegał wielkiemu wpływowi, region sieradzki zachował swoją odrębność, która jest przedstawiona w sztuce ludowej. Obecnie region sieradzki leży w województwie łódzkim na dawnej ziemi sieradzko-łęczyckiej. Charakterystycznym elementem stroju męskiego był spencerek. Przeważnie był szyty z czerwonej tkaniny samodziałowej o pojedynczych lub zespołowych prążkach biegnących po ziomu. Spencerek był przeważnie dwurzędowy, zapinany na guziki o kołnierzyku stojącym, leżącym lub wykładanym. Spencerek zakładany był na kamizelę zwaną lejbikiem o kolorze niebieskim lub granatowym. Odzieżą wierzchnią mężczyzn była sukmana, szyta z granatowej lub czarnej przeróbki, natomiast w okolicach dobronia z siwego lub białego sukna. Sukmana składa się z 2 części: dopasowanego stanu i luźnego, kloszowego dołu. Najstarsze koszule męskie miały krój podłużnego poncho, szyte z jednego płata materiału. W późniejszym okresie rozpowszechniły się koszule przyramkowe, podobne do koszul kobiecych. Koszule posiadały stójkę lub leżący kołnierz, wiązane były czerwoną wstążeczką. Koszule wpuszczone były w portki, które szyte były z samodziałowej krążkowanej tkaniny. Nogawki wkładano w czarne skórzane buty z polewkami. W regionie sieradzkim noszono różne nakrycia głowy. Najbardziej charakterystycznym były czapki luźniowe. Zostały zastąpione maciejówkami. Natomiast w porze letniej mężczyźni nosili słomiane kapelusze.